Godzina w 6:30, a my zbliżamy się do takiego portu, który nazywa się Metana. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo podobno śmierdzi siarką, a woda w tym basenie portowym ma kolor taki żółtawy, chyba trochę morsko-żółtawy, więc się musimy sami przekonać. Wejście też jest bardzo ciekawe, bo jest bardzo wąskie między dwoma wysepkami, a my liczymy na to, że będzie miejsce w marinie przy kei, bo przydałby nam się prąd. Półwysep Metana to jedno z najciekawszych miejsc w Zatoce Sarońskiej. Powstał w wyniku wybuchu podwodnego wulkanu. Na terenie znajdują się 32 wygasłe kratery, a z lądem łączy go wąski przesmyk. Już to działa na wyobraźnię. A to dopiero początek. Za cel obraliśmy miejscowość Metana na wschodnim wybrzeżu półwyspu. Tak. Półwysep Metana i miejscowość Metana. Dziękujemy, Grecjo, za upraszczanie nam życia. W Greek Waters Pilot Roda Heikela sprzed 5 lat nie znaleźliśmy informacji o tym, że tutejsza zaciszna, urocza marina jest prywatna. Wpłynęliśmy zadowoleni przez wąskie wejście, niesieni przez panujący wokół ostry zapach siarki, kiedy powitały nas równie ostre, przepędzające okrzyki, które nas stamtąd wyniosły. Tak dowiedzieliśmy się, że to prywatna marina. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wypłynęliśmy z portu i skręciliśmy w lewo. Zaraz obok jest miejska keja, gdzie znalazło się dla nas miejsce. Around all these people trying to be someone better than you and I, posing for pictures but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away, walk away? Po zewnętrznej stronie falochronu zatrzymują się promy, po wewnętrznej jachty. Akwen jest otwarty, więc przy większym zafalowaniu buja mocno. Jednak co najważniejsze, przy kei jest prąd i woda, a zapłaciliśmy 7,19. Maryny w Grecji są tanie, rzadko jednak mają łazienki i rzadko są dostępne mooringi, zwykle cumuje się z kotwicą. A co do łazienek? Przecież jesteśmy samowystarczalni, więc nam to nie przeszkadza. Seven 7.19, yeah. Well, just €2 will be fine. Thank you. Thank you. I'm sorry for the time, but I must do that, okay? Oh yeah, that's okay, no problem. Bye bye. Have a good day. Tym razem nie jesteśmy na wyspie, tylko na Peloponezie. Przybyliśmy do miejscowości Metana. No i to jest niezwykłe miejsce, bo tutaj są podobno 32 kratery wulkanów i w ogóle śmierdzi siarką. Naprawdę śmierdzi siarką. Metana jest spokojnym, miłym miasteczkiem, ale jej wody kryją mroczną, czy też mleczną tajemnicę. Kłębiące się smugi mleczno-białej wody i unoszący się zapach siarki tworzą wrażenie niepokojące. Ale woda ma właściwości lecznicze. Zawiera siarkowodór i metan.
Pomaga przy chorobach skórnych, reumatologicznych czy neurologicznych. Co do tego, jak działa na jachty, zdania są podzielone, ale miejscowi właściciele podobno chwalą sobie fakt, że dna kadłuba nie porastają algi. Na przełomie XIX i XX wieku Metana była słynącym w całym kraju uzdrowiskiem. Dziś już niestety podupadłym. Obok prywatnej maryny stoi piękny budynek uzdrowiskowy z 1930 roku z dużym basenem białej wody termalnej. Nie widzieliśmy tam żywej duszy. Z góry widać, gdzie woda termalna wpada do zatoki. Niektórzy tam zażywają leczniczych kąpieli, dlatego podpływając do portu tego prywatnego, przy wejściu trzeba uważać na głowy wystające z wody. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Another day, another rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong. Tutaj biała woda, siatkowa. Jak śmierci. Every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Dobrze, idziemy na kawę. Godzina jest 8 rano. Sama pora. Najlepsza pora na kawkę. No i planujemy co dalej, bo nie wiemy. Nie mamy planu. No i teraz popłyniemy na Poros, a potem nie wiemy gdzie. Natomiast wiatr się zmienił na południowy. Czyli troszkę inaczej niż zwykle latem, to jest zwykle północny. A my akurat płyniemy na południe, więc musimy się zastanowić, jak. Poranna kawa w kafejce przy porcie to nasz codzienny rytuał. Prokafinacja, czyli jedna z odmian prokrastynacji? Wręcz przeciwnie, planujemy dzień. Żeby zapłacić kartą, trzeba z reguły wejść do środka. W porcie spotkaliśmy panią, która sprzedawała figi i suszone oregano. Wszystko z własnego ogrodu. Najlepsze figi pod słońcem. It's the same, yeah? It's just more. Wczoraj było takie zafalowanie, a dzisiaj proszę. Maszty się bujały. Cisza. Na śniadanie dzisiaj figa, brzoskwinia, jabłuszko z jogurtem. Ta figa świeżutka kupiona od pani tutaj
w okolicy. Własnego. Tak, z własnego ogródka chyba. Tak. Wyjątkowo pyszne i słodkie. No i ruszamy dalej. Kolejny przystanek, Poros. Z Poros jest tak, że gdzie by nie płynąć, zawsze się tutaj trafi. Wszystkie szlaki prowadzą do Poros. Właśnie kilka dni wcześniej otwarto nowy fragment miejskiej kei. Teraz jest tam miejsca. Gdy przypłynęliśmy w sierpniu, nie było jeszcze ani prądu, ani wody. Być może teraz już jest. Upewnij się przed zacumowaniem. Miasteczko Poros, plątanina uliczek, schodków, zaułków, kapliczki, cerkiewki, a w nich spokój, cisza i to piękno, które skłania do zamyślenia i każe się zatrzymać. Zostań. Nie wychodź jeszcze. Powoli wchodzisz coraz wyżej i wyżej, aż docierasz do szczytu. I widzisz oszałamiający widok na otaczające wyspę wody. Wody, które służą naszej Indrusie i prowadzą ją dalej ku kolejnym przygodom. Tym razem na Hydrę. Wpływamy na ciśninę między lądem a wyspą. Mijamy jacht, na którym załoga debatuje nad kotwicą. Kotwica zaczepiła łańcuch innego jachtu. Współczujemy. To nierzadki problem w Grecji i nam się zdarzał. Na wyciągnięty łańcuch trzeba założyć linę. Na tej linie podtrzymać go i opuścić nieco kotwicę. Tak, to właśnie te przygody. Ale kto nie kocha przygód? Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.